Po usłyszeniu podwójnego sygnału gwizdka ponownie przystępuje się do strzelania pod warunkiem upewnienia się, że można to uczynić w sposób bezpieczny. After hearing two blasts of the whistle, firing may be recommenced after you have visually checked it is safe to do so. Wszyscy ustawia się. Jak tam ci poszło? To jest słabo. Który może być? Siemanko. Siemanko. Powodzenia. Przyszedł chyba jak... Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. W zeszłym roku w Polsce zostały zorganizowane Mistrzostwa Europy w strzelectwie terenowym Hunter Field Target. Dwudniowe zawody zlokalizowane były w malowniczej okolicy otoczonej lasami. Pogoda dopisała, było słonecznie i bardzo ciepło. Idealny przepis na świetne zawody. Przyjechali strzelcy z niemal całej Europy. Miałem okazję poznać ekipy z Węgier, Słowacji, Czech i Niemiec. Pierwszy dzień rozpoczął się wcześniej od rejestracji i pobrania karty startowej. Poszedłem na zero sprawdzić swój karabinek. Strzelając na 40 metr, zauważyłem, że śrut skręca lekko w lewo od miejsca celowania. Ciekawe, bo patrząc na otoczenie, wydawało się, że nie ma wiatru. No nic. Karabinek sprawdzony, jestem gotowy, można ruszać. Dwudniowe zawody oraz dodatkowo nocne strzelanie to spora dawka zabawy. Do zdobycia łącznie 80 punktów. Punktacja zawodów to 1-0. Trafienie i figurka się przewraca lub 0. Nie ma przebacz. O, stoi skubana. Tor zbudowany w lesie, w sporej odległości od biura zawodów, składający się z dwóch części nazwanych Red and White. Ja zaczynałem od toru Red, ale wszystko zależało od wylosowanej grupy. Polacy zdominowali obie kategorie HFT1 i HFT2. Świetne wyniki. Polska w czołówce światowego HFT. Zwycięzca z Czech zdobył 74 punkty z 80 możliwych. A jak mi poszło? No cóż, w pierwszy dzień strzeliłem raptem 20 punktów, a zwycięzca zawodów z soboty miał 17 punktów więcej, czyli 37. W drugi dzień było nieco lepiej. Zdobyłem 30 punktów, co jednak wciąż było mało. Zakończyłem zawody w klasyfikacji generalnej na odległym ponad 70. miejscu. Bardzo słaba forma, jak na środek trwającego sezonu strzeleckiego. Co było przyczyną mojej tak spektakularnej porażki? Po pierwsze, byłem zdekoncentrowany, nie obserwowałem toru, często źle oceniałem odległość i w efekcie notorycznie popełniałem te same błędy. Również postawy wymuszone nie były moją mocną stroną, ale największym błędem, jaki mogłem popełnić, to był start z zupełnie nowym karabinkiem. Korniczek. Piękny. 2 tygodnie przed zawodami byłem na treningu, ustawiłem nowy karabinek i powinno być ok. Jednak nie było. Co więc stało za moją porażką?
Otóż, nowy karabinek miał inną wagę niż ten, którym do tej pory strzelałem. Przedłużony kartusz zwiększył nie tylko samą wagę, ale też przesunął środek ciężkości. Na dodatek, jak się okazało na torze, palmrest był na innej wysokości niż mam normalnie, co wymuszało u mnie przyjęcie innej niż standardowej postawy. Jednak za późno już było na zmianę. Wróciłem do domu, zmieniłem kartusz, poprawiłem palmrest i wróciłem w kolejny dzień. Niestety, wynik z niedzieli poprawił się tylko trochę. Mimo tych wszystkich problemów wciąż uważam, że Mistrzostwa Europy były udane, a zabawa była świetna. Tak potężny, przynajmniej ja mogę zrobić błąd parę razy przy tej odległości. Nie zauważysz, że jest to... Po jakimś czasie i kolejnych zawodach w sezonie okazało się, że na Mistrzostwach Europy nie byłem jednak rozkojarzony i dobrze oceniałem odległość. Po prostu mój karabinek nie strzela dobrze, ale o tym powiem już w następnym filmie. Cześć.